Witam was. Witamy was serdecznie, cała rodzinko. Zapraszamy na bajeczki z mchu i paproci. Dziwnej treści. Z pięknego lasu będą to bajeczki o dziwnej treści. O, wiedziałem. Witam wszystkich serdecznie. I ciebie, Sebastianie. Witamy cię też. Witamy. Tyż. Kotek też przyszedł powitać. No. Koty przyszli tu. No. A więc co tu powiedzieć? No, zbliżamy się już do marca, połowy, za niedługo ciekawe rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie. No. Czas leci. Mhm. Dzieją się różne rzeczy, także zobaczymy. Dobrze, coś na podniesienie wibracji. No. Gdy żona wszczęła kolejną awanturę, doprowadzony do ostateczności, mąż krzyczy: no teraz to ci powiem całą prawdę. 10 lat temu zagwizdałem na taksówkę, a nie na ciebie. O, teraz kawał związany typowo z dzisiejszym świętem. Kobiety naprawdę potrafią robić wiele rzeczy naraz. Ostatnio widziałem, jak jedna jednocześnie rozmawiała przez telefon, malowała usta i przelatywała przez przednią szybę swojego samochodu. O, Jakie jest połączenie dwóch najgorszych chorób? Biegunka i Alzheimer. Biegniesz, ale nie wiesz dokąd. Masz dobry, siedzi zakochana młoda para w parku na ławce i gada mu ta dziążka, mu gada: ach, boli mnie oczko. To on całusek i mówi: o, przestało boleć. Za chwilę: o, boli mnie nosek. To on: cmok, przestało boleć. A bolą mnie usta. No to on znowu cmok. No i przestało boleć. Po chwili przychodzi do nich starszy dziadek pod taką laską. Mówi: panie, a hemoroidy też pan leczy? Kolejny zeszyt pomyła. Dziś opowiemy wam o kubitach. Kto chce, niech słucha, kto nie, to nie. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia i pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. No to ja mogę stwierdzić, bo jak mi się już przedarło, to już widzę, że tu jest miedź. Bo tu mam jedną miedzianą bransoletkę, inną i tu już też, o, już zostawia ślad. Ponieważ jak nosimy miedziane bransoletki... Moja z rutynem to samo. Tak, ale jak nosimy miedziane bransoletki, to organizm nam pobiera sobie tyle miedzi, ile potrzebuje z tego. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra.
Kubity harmonizują nam naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas wyrównana. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono i ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorberów. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola torsyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe, ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo, dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się jego chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir torsyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii i każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubity królewskie posiadają częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, a także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo one wzmacniają naszą energię. Tak jest. Więc uważajcie, co sobie życzycie. Ja też śpię z tym absorberem, nie? No i z tą bransoletką, z tym kubitem. A mi się też teraz coraz to częściej coś śni. No bo Tak, to po prostu blokuje te wszystkie szkodliwe promieniowanie. Nie? I kiedyś właśnie, jak też spałem, przedtem w tym pokoju, gdzie nie było prądu, nie było nic, nie było jeszcze masztu, który później tutaj w lesie nam postawili z tyłu, bo też wcześniej nie było, no to bardzo często były właśnie takie sny prorocze, jakby jasnowidzenie nie się pojawiało. A to, że wszystko, wiesz, zakłóca, no to jest problem. Nie? Na początku jak ten absorber, nie? To też mi się śniło. I to często. Później to zaprzestało, a teraz jak przyszedł ten kubit, to znowu to się wszystko odnowiło. I znowu te sny przyszły. To się połączyło, jak gdyby nie razem, się wzmocniło nawzajem. A tu już mogę pokazać, już są te nakładki, pierwsze już mam, już przyszły. Tutaj na razie mam 3 runy, tutaj sobie wybrał. Także tak to wygląda. O, takie nakładki się na to nakłada. I fajne jest, że można nimi kręcić. Także jak chcesz sobie na inną długość, to kręcisz i one się przesuwają. O, się rozdzielają wtedy. Także można sobie ustawić, jak to chce. Nie tylko zapiąć, ale później możesz też przekręcić. Także ja już mam 3 runy założone u siebie. Także
Jak Was to, moi drodzy, interesuje, to macie link do kubitów w opisie tego filmu. Tam znajdziecie też właśnie i te nakładki, które już są, te takie na te bransoletki do zakładania. Są tam znaki zodiaku na razie, runy są tam i żywioły są. Plus jeszcze dodatkowo znajdziecie tam, jeżeli nie chcecie z miedzi, tych, które tu są, to jeszcze doszły teraz z czystego srebra i z czystego złota, które również można sobie zakupić. Wiadomo, jest to droższe, no bo złoto i srebro no, do tanich nie należą. Także tam to też macie też w opisie. Wszystko tam sobie znajdziecie w tym linku. Także jak Was to interesuje, zajrzyjcie sobie. A ja Wam tu jeszcze wstawię krótkie nagranie, jak to właśnie z miernikiem wygląda. Właśnie ten kubit, jak się to mierzy. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, już tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co Wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem Wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty. I nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa. Tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Jeszcze mają poszybować według prognoz złoto i srebro do góry. No nie jest koniec. No. Srebro to ma szczególnie do góry pójść. No zobaczymy, jak będzie. Różnica między srebrem a złotym jednak dużo, nie? Cenowo. No, jak ja jestem wrażliwa, bo tak w dzień to noszę, ale na noc, żebym nie miała takich to kubit zostaje na ręce, ten duży mam tam za głową, on jest obrócony spiralą w dół, a ten mały zdejmuje i jest spiralą do góry obrócony. Ja nie mogę mieć to i kubit na noc, bo mam takie sny, taką jazdę, że koniec. Dzień mogę mieć. Ciekawe, co by było, jakbyś ubrała 3 albo 4 kubity i 4 absorbery. Nie wiem, to nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem, ale dziękuję, nie? No. Wyskoczysz do rzeczywistości. No patrz, co mi się śniło teraz ostatnimi czasy, wtedy, że syreny były wszędzie i później takie srebrne monety. I później wchodzę za 2 dni może na ten kanał telegramowy, a tam srebrne pieniądze są, specjalnie niewydrukowane i no,
Wybite, no czy wyprodukowane, no wszystko jedno. I no jak tu kurde żyć? No, a wczoraj ja przejeżdżałem, to wszędzie tu syreny były. Czemu, nie wiem. No, widzisz, no mówię, że to jest dokładnie szokiem. Chciałem się zastanowić, czemu były wczoraj, bo to w kilku miejscowościach, w których przejeżdżał, wszędzie syreny były. Było tych żołnierzy wyklętych. No, może to. A kiedy to było? Już No parę dni temu. Nie, to chyba tydzień temu było. Nie, coś ty. Nie, to wczoraj było. Nie. 6 to miała Kraina Egg, miał test. Syren, ciekawe, nie? To jest wszystko ciekawe. Tu też były. Dobrze, to dzisiaj wam przedstawię film aktualizujący dla Europy. Starot by Izabela, od Izabeli. Kto chce, niech słucha. To nie bardzo ciekawe. Zresztą się sprawdziło już nieraz. Nie wszystko, bo nie wszystko jest powiedziane, że może, nie na niektórych, ale tu co to się sprawdza, także sami ocencie. Także zaczynamy. Będę mówiła słowami Izabeli. To nie są moje słowa. Dla tych, którzy mieszkają w Europie. Wszyscy wiemy, że nasze kraje naprawdę popadają w ruinę. W tej chwili politycy, większość europejskich polityków jest zainteresowana jedynie wydawaniem miliardów na broń, wysyłanie ich do kraju U. Tylko to jest ważne, aby trwała. Pokój tak naprawdę nie wchodzi w grę, ponieważ tak wiele zainwestowano w ten, w cudzysłowie, konflikt. Można to tak nazwać. Naprawdę nie chcą stracić twarzy kosztem swoich obywateli, a ludzie w Europie zaczynają mieć dość swoich polityków, ponieważ nie dbają o swoich obywateli. Normalny człowiek, obywatel kraju europejskiego, ma obecnie dość ciężko. Wszystko się pogarsza. Opieka zdrowotna, ceny żywności idą w górę. Wszystko jest niezwykle drogie, a ludzie bardzo cierpią. Co też bardzo ważne, w wielu krajach Europy rzeczywiście cenzuruje się tam bardzo dużo. Nie ma wolności słowa. Tylko jedna strona może coś powiedzieć. Z drugiej strony nie wolno w ogóle mieć żadnej przestrzeni publicznej ani czasu. Jednak w dzisiejszym filmie zobaczymy, czy w Europie zachodzą pewne zmiany na lepsze i czego się możemy spodziewać. Ramy czasowe są bardzo trudne do przewidzenia. W tym filmie nie będę skupiać się na żadnym konkretnym przedziale czasowym. Kiedy coś zobaczę, mogą minąć tygodnie, dni, czasem nawet lata, zanim to się stanie. Jeśli zobaczę coś dużego i wyda mi się to bardzo mocne i bardzo przejrzyste, istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się to wcześniej. Jednak w wielu przypadkach może upłynąć kilka miesięcy, a nawet kilka lat, zanim nastąpią naprawdę duże zmiany na lepsze. Jak mówiłam, czas jest trudny. Mam nadzieję, że dobre rzeczy przyjdą szybciej, a złe, jeśli zobaczę jakieś złe rzeczy, że w ogóle się nie pojawią. W przepowiedniach nic nie jest zapisane na kamieniu, ale pewne rzeczy, kiedy są bardzo jasne i kiedy dostaję potwierdzenie na kartach tego, co widzę w kryształowej kuli, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nastąpi. Ale to tylko przepowiednia, a nie wiadomość w telewizji. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć w dzisiejszym czytaniu. W Europie jest wiele krajów,
I mogłoby tak być. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich jako lektury. W Europie jest wiele krajów i muszę ograniczać czas na czytanie. Nie mogę tu siedzieć godzinami, żeby mieć pewność, że w tym czytaniu uwzględnione zostaną wszystkie kraje. Ale będzie to coś w rodzaju aktualizacji najważniejszych wydarzeń, które mogą mieć miejsce w Europie. Mam przed sobą małą mapę Europy, więc z łatwością mogę wskazać kraj, a może i miejsce, jeśli zobaczę coś wyjątkowego. Będą duże zakłócenia. Dotyczy to wielu krajów w Europie. Ich sygnały telewizyjne lub sygnały elektroniczne przesyłane przez Wi-Fi zostaną zakłócone, ponieważ widzę ekrany telewizorów w całej Europie w takim stanie. Czyli będzie wszystko tak powiedziałam. Trudno cokolwiek usłyszeć w radiu, trudności z wykonywaniem połączenia telefonicznego na normalnym telefonie, który nie jest podłączony do przewodu. Jakieś duże zakłócenia w elektronice w wielu krajach Europy. Może to trwać tygodniami i może być dość dramatycznie. Trudności w przekazywaniu informacji przez internet, przez ekran lub wykonywanie połączeń. To zakłócanie nie jest wypadkiem, to jest zgodnie z projektem. Ktoś to zrobił, żeby sprawić problemy w Europie. Można prowadzić na różne sposoby. Nie trzeba zabić bombami, żeby coś powiedzieć. Premier Wielkiej Brytanii złoży rezygnację lub zostanie odwołany. Nie jestem pewna, czy będzie to wiosna, czy lato, ale wydaje mi się, że termin jest już blisko. Może to być kilka tygodni, kilka miesięcy. Wraz z nim pójdzie także kilka innych przywódców i samozwańczy dyktator UE. Niejaka pani, co wodę leje. Zostanie zabrana w kajdankach. Wielkie protesty w Hiszpanii. Widzę na ulicach ludzi z flagami, protestujących przeciwko politykom. To rozprzestrzeni się na Portugalię, Francję. To tak, jakby ludzie w Europie budzili się. Kraje północne, Finlandia, Szwecja i Norwegia. Ludzie będą protestować, ale może nie tak bardzo na ulicach, ale za pośrednictwem mediów społecznościowych, rozmawiając ze sobą. To nie są tak naprawdę ludzie, którzy wychodzą na ulicę protestując. Wyjdą wielkie skandale w tych 3 krajach nordyckich. Norwegia, Szwecja i Finlandia. Skandale dotyczą tego, co uwikłani byli politycy. Polacy, widzę, że też protestują. Tym razem jest tak, że wszystkie domy, wszystkie mieszkania są puste. Wszyscy są na ulicach. Ci, którzy potrafią chodzić, czołgać się czy cokolwiek innego. Wyjdą protestować. Nadchodzą duże zmiany w Polsce. Niedawne wybory w Niemczech nie będą miały tak wiele charakteru. Niedługo znów będzie reelekcja. To nie potrwa 4 lata czy 5. Nie wiem, ile czasu mają między wyborami. Kraje bałtyckie. Widzę, że coraz bardziej się do siebie zbliżają. Estonia, Łotwa, Litwa. To tak, jakby te 3 kraje zbliżały się bardziej do siebie. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, oficjalnie i nie da się jej ukryć, ani cenzurować, jak to miało miejsce w ostatnich latach. To tak, jakby te 3 kraje zbliżyły się bardziej do siebie. Kiedy prawda wyjdzie na jaw oficjalnie i nie da się jej ukryć ani cenzurować, jak to miało miejsce w ostatnich latach. To jest dzwonek alarmowy dla mieszkańców tych 3 krajów. Oni to mieli. Mają dość tej bezcenności i polityków podżegających do wół. Ludzie chcą po prostu wieść spokojne życie, dbać o siebie i swoje rodziny.
Nie chcą tej, w cudzysłowie, kupy i tej wielkiej kupy, którą rzucają na nich politycy. W tych 3 krajach nastąpią zmiany. Politycy. Widzę, jak coraz bardziej odpuszczają indoktrynację, która trwała przez ostatnie lata. I otwierają swoje granice dla handlu z wielkim sąsiadem na wschodzie, ale także z USA. Wielka eksplozja we Francji, za którą winę będzie ponosił kraj R, ale kiedy się w to zagłębią, to kraj U będzie za to odpowiedzialny i będzie to oficjalnie. Najpierw będą chcieli zwalić winę na kraj R, ale potem, gdy prawda wyjdzie na jaw, będą musieli przepraszać. Wielkie, mogę to nazwać zamieszkami, wielkie manifestacje w Grecji. Ludzie chcą, żeby zostawiono ich w spokoju. Chcą rządzić krajem tak, jak przedtem, przed UE, kiedy wszystkim żyło się lepiej. Kwitła turystyka, koszty życia były niskie. Duże protesty odbędą się także w Grecji, a w tym regionie Grecja, Turcja widzę nadejście kolejnego dużego trzęsienia ziemi, całkiem dużego. Dotknie to zarówno Turcję, jak i Grecję. Cały ten region. Rumunia, Grecja będą rozmawiać o wyjściu z UE. Mają dość. Nie chcą, żeby to już było kontrolowane przez niektórych ludzi, którzy nie są wybrani. Również na Islandii widzę, że pojawia się kolejny wulkan w trakcie aktywny. Ziemia wrze pod powierzchnią. W wielu miejscach będzie naprawdę niestabilnie. Nawet Finlandia odczuje trzęsienie ziemi. Wiadomość o śmierci papieża nadejdzie już wkrótce. Pojawią się także wielkie skandale dotyczące Watykanu. Wiele osób będzie to szokować, ale wielu nie. Będzie to okres wielu niepokojów w Europie. Ludzie zaczną protestować. Nie możecie nas wszystkich aresztować, zwłaszcza gdy będzie mowa o wysłaniu swojej młodzieży do niekończącego się pola śmierci w kraju U. Ludzie tego nie będą chcieli. Jeśli chcesz idź tam sam. Załóż mundur, zdejmij garnitur. Załóż mundur i idź walczyć. Bądź dobrym przykładem. Idź sam walczyć na W. Ludzie nie chcą płacić miliardów. Teraz mówią o wysłaniu 8 miliardów koron szwedzkich. Nie o wysłaniu, ale o wzmocnieniu armii w Europie. Jakby ludzie nie cierpieli, jakby nie było bezdomności. Nie. W jest ważniejsza niż pokój i dobrobyt własnego narodu. Okres niepokojów dla niemal całej Europy, ale potem wszystko zmieni się na lepsze. Nowe perspektywy. Pojawią się nowe sposoby postrzegania życia i sposobu jego przeżywania. Życie bez cenzury. Życie z wolnością i dobrobytem. Ale będzie to także w rękach ludzi, którzy tego chcą. W tej chwili ludzi poddano praniu mózgu. Wielu z nich poprzez propagandę, przez to, co jedli, co wzięli i tak dalej. Ale wciąż jest wiele nadziei i fala przebudzenia ogarnie Europę. Źli, głębokie państwo chcieli ponownie kontrolować ludzi poprzez tak zwaną celebrytkę. Będzie dużo mówienia, już niedługo, o nowej, okropnej grobie, która może zabić wszystko, tak, wszystko. Jeszcze raz spróbują tej taktyki zastraszania, ale im to się nie uda. Chcą zamknąć Europę i trzymać ludzi w więzieniach.
Symbolicznie widzę Europę pokrytą grubymi chmurami, a kiedy wkroczymy w ten rok, te chmury będą coraz cieńsze i cieńsze i w końcu nad Europą zawita światło i wzrost. To tak, jakby ludzie wielu w Europie mieli przed oczami jakąś łuskę i te łuski odpadną. Ludzie w końcu zobaczą i będą mogli podjąć odpowiednie działania zgodnie z prawdą i tym, co naprawdę się dzieje. W Europie upadnie wielu polityków i członków rodzin królewskich oraz ludzie na wysokich stanowiskach. Ludzie, którzy brali udział w strasznych rytuałach, można to tak nazwać. Z tych ofiar naprawdę kapie dół i nadejdzie sprawiedliwość. Nie jestem pewna, czy to będzie ten, czy przyszły rok, ponieważ widzę coś w rodzaju trybunałów wojskowych, wielkich trybunałów zajmujących się zbrodniami przeciwko ludzkości. Być może odbędą się one w innym miejscu, w którym będą odbywały się te trybunały, ale będzie to jakieś ważne miejsce w Europie i zbierze się wojsko z całego świata. Wielu świadków pojawi się, wiele dowodów, dowody w postaci zdjęć, w zeznaniach świadków i mailach, wszelkiego rodzaju dowody. I nie można temu zaprzeczyć, ponieważ będzie bardzo jasne, co robiły te złe stworzenia. I sprawiedliwość ich dosięgnie. Może być tak, że w wielu krajach Europy ludzie chcą tankować samochody, a na stacjach benzynowych nie ma benzyny. Pewny niedobór benzyny przez pewien okres czasu. Dostęp do benzyny będą mieli głównie policjanci, karetki pogotowia, wojsko. Bardzo ważne pojazdy. Ale normalnym ludziom trudno będzie znaleźć benzynę. Może się zdarzyć, że na początku przyszłego roku wielu imigrantów z krajów innych niż europejskie zacznie wracać do swoich krajów, ponieważ ich kraje ojczyste będą w stanie zapewnić im lepsze życie niż w Europie. Wiele osób chce wrócić do swoich krajów. Będzie wielka bójka, prawdziwa walka na pięści i w ogóle pomiędzy niektórymi politykami na wielkim, ważnym spotkaniu w Europie. Naprawdę zaczną walczyć na pięści, nie tylko słowami, ale także uderzając się nawzajem. Będą przestraszeni, gdy ziemia zacznie palić się pod ich stopami, kiedy będą musieli odpowiadać za wszystkie przestępstwa, które popełnili. W kraju U dobiegnie końca. Krajem nadal będzie U, ale nie będzie nią rządzić wąsacz z reżimu II W światowej, ale ludzie utrzymujący pokój z innych krajów niż Europa. Rządzić będą tam, aby upewnić się, że wąsacz z II W nie będzie mógł już odzyskać władzy w tym kraju. Widzę, że bombardowanie ustało. Widzę, że R wycofuje swoje wojska i rozpocznie się odbudowa kraju. Wygląda na to, że zacznie się w tym roku. W tym roku rozpocznie się także wiele obserwacji UFO w całej Europie. Widzę naloty na duże porty w całej Europie, w wielu krajach europejskich, na kontenery i odkryją tam straszliwe przestępstwa związane z handlem i będzie to jak skoordynowana swego rodzaju operacja, przeprowadzona w tajemnicy, planowana w tajemnicy. A pewnego dnia i o określonej godzinie będą dokonywane jednocześnie naloty na wiele portów. Tak samo jak oni, źli ludzie, nie mogą zostać poinformowani z wyprzedzeniem i ukryć tego, co robią. Te naloty doprowadzą z powrotem do ludzi na bardzo wysokich stanowiskach. Istnieje wiele okropnych
i okropnych rzeczy, które wyjdą na jaw. Ale trzeba to posprzątać, żeby ludzie zobaczyli. Ale mogą też nadejść takie duże zmiany na lepsze. Z kart. W tej chwili mieszkańcy Europy czują się uwięzieni, są zmęczeni, są zużyci. Tak naprawdę nie widzą żadnej przyszłości, bo wszystko idzie w dół. Nadchodzą duże zmiany, nieoczekiwane duże zmiany i zmiany na lepsze. I ludzie będą mogli znaleźć tę siłę, tę ostatnią siłę, aby dokonać tych wielkich przemian w swoich krajach. Transformacje dla przyszłych pokoleń. Ludzie będą mogli zmieniać swoje życie na lepsze. Dla przyszłych pokoleń. To doprowadzi do dobrobytu, do stabilności, do dużej ilości światła i wzrostu dla ich krajów. Ale w tej chwili są trudności. Ludzie boją się nieznanego. Nie widzę, żeby do Europy przyszła jakakolwiek wielka W. To cały czas są słowa Izabeli. Jeśli sami jej nie sprowokują. Nigdy nie było żadnego zagrożenia dla krajów europejskich. To tylko pretekst do podżegania do W i utrzymywania przemysłu w ruchu. Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że wszystko może się zmienić na lepsze, ogólnie rzecz biorąc, jest pozytywnie dla przyszłości krajów w Europie. Ludzie będą mogli uwolnić się od ciężkich rzeczy, które na nich nałożono i zacząć żyć tak, jak powinni. Natura i Matka Ziemia będą miały w tym swój udział. Coś w naturze bardzo się zmienia, co sprawi, że ludzie również zorientują się, dokąd zmierzają, dzięki czemu będą mogli zmienić swoje postępowanie na lepsze. Może to być jakaś katastrofa naturalna. Nie katastrofa naturalna w sensie trzęsień ziemi, wulkanów i tym podobnych, ale będzie też tak, że Matka Natura pokaże się w sposób, jakiego się nie spodziewaliśmy. Natura jest wszystkim. To niebo, to powietrze, to ziemia, to woda. Może się nawet zdarzyć, że Słońce odegra w tym znaczącą rolę. Promienie słoneczne o różnej długości fali będą w stanie usunąć wiele negatywnej energii na różne sposoby. Na pierwszej karcie mamy wszechświat, nowy początek, koniec starej negatywnej energii, koniec cyklu, początek nowego. Nowy cykl będzie trochę stresujący lub trochę zmartwiony o ludzi. Jeśli całe życie spędziłeś w więzieniu, wyjdziesz z tego więzienia i będziesz wolny. Możesz robić co chcesz i nie będziesz musiał jeść więziennego jedzenia. Można jeść prawdziwe jedzenie i robić to, co należy. Symbolicznie oczywiście więzienie. No bo w tej chwili powiedziałam to, co mamy teraz chów klatkowy w miastach. Potem na początku jest trochę niepokojąco. Możesz czuć się trochę zagubiony, ale to minie i ludzie się zjednoczą. Oni się wyprowadzą. Na wsiach będą większe społeczności. W dużych miastach ludzie nie będą się już tłoczyć. Pojawią się nowe wsie i nowe miejsca tam, gdzie nie będzie tak wielu ludzi. Te wioski i te miejsca naprawdę będą miłować Matkę Ziemię i przyrodę, a ludzie będą starali się żyć w większej harmonii. Nadchodzą duże zmiany i zmiany te mogą nastąpić dość szybko. Zmiany na lepsze, nowy początek, reset, ale nie reset, w którym będziemy żyć w 15-minutowych miastach, jeść robaki i być cenzurowani na każdym kroku. Nie, to reset ku wolności, do której zmierzamy. Bądźcie silni, bądźcie bezpieczni, nie poddawajcie się, nie traćcie nadziei. Musimy być w tym razem. Musimy myśleć i próbować żyć tak,
jak zmierzamy do lepszej przyszłości, ponieważ cokolwiek pomyślisz, cokolwiek powiesz i cokolwiek zrobisz, przejawi się, objawi się w teraźniejszości lub przyszłości. A jeśli skoncentrujemy się na zdrowym życiu i powiemy nie wielu rzeczom, które są okropne i dla nikogo niedobre, wtedy również możemy zmienić wynik na lepszy. To była aktualizacja odczytu dla Europy od Izabeli. Piękne. Budujące bardzo. A więc koniec strachu, odrzućcie ten lęk i strach i zacznijcie kreować cudowne rzeczy, które chcielibyście mieć w przyszłości. Jak ma wyglądać nasze życie, nasza planeta nowa już, odrodzona. Dokładnie. No, powiem, jestem tego. Jak ludzie myślą, sobie sami kreują. Tak. I to się właśnie zadziewa. I później się manifestuje i to szybko. No, najgorsze jest energia strachu i wszystko wyobrażam. No, wtedy to najmocniej działa. Tak, manipulacja. Jak słuchają tam o pranie mózgu następuje. No to popatrzyłam przez okno i nie dowierzałam dzisiaj, nie? Musiałam się jeszcze raz wrócić i patrzeć, czy mi tam firanka tam nie zasłodziła. Coś tam widziała. No, pani siedziała z tym filtrem do kawy już, wiesz? No. To już nie umiałam patrzeć na to. Wybacz. Myślałem, żeś widziała skomląco ciłała. Nie. Nie. Matko Boska. Daj spokój. Dużo jeszcze z tym chodzi. No cóż. Jak się z tym dobrze czują? Nie wiem, babie powiedziały, oni chyba jeszcze z tym śpią. A były takie przypadki, słyszałam, że spali. No, ale tam w czasie, ale teraz... Ach, wiesz co, daj spokój. A oczy, a uszy, a pory otwarte ze skóry, to co? Dajcie spokój. Cały do wora i już masz, nie ma. O to chodzi chyba. Nie denerwuj się. No. Ach, ani mi nie mów, jak takie coś widzę, to ty wiesz o tym. Wiem. Tak. Dobrze, to nie są żadne teraz porady tam takie medyczne, albo jakieś tam, jak ktoś chory do lekarza, to tylko są bajeczki z gumijagodami. O. Robert Kennedy Jr. i Elon Musk prezentują przyszłość myślnik czenia. Dmuchawę fal terahercowych. Tesla Car. Pożegnaj się z bólem, sztywnością i starzeniem. Powitaj najnowocześniejszą technologię myślnik leczenia. Przełomowa nauka zdra.wia/dnia. Energia skalarna kwantowa wspomaga naturalną regenerację organizmu. Wzmocnienie kryształu kwarcowego, głębokie odmłodzenie komórkowe. Terapia far infrared eliminuje ból i stan zapalny u źródła. Rewolucyjne korzyści. Eliminuje ból i sztywność stawów. Ruszaj się, będziesz się ruszał, jakbyś znów miał 20 lat. Fajnie. Łagodzi artretyzm i stany zapalne. Pożegnaj się z dyskomfortem. Przyspiesza regenerację sportową. Trenuj ciężej, regeneruj się szybciej. Odmładza skórę i redukuje zmarszczki. Pozostań młody, pozostań silny. Musk i Robert Kennedy ostrzegają wielkie koncerny farma, wiadomo jakie, nie chcą, żebyś o tym wiedział, ale zasługujesz na przyszłość bez bólu i bez ograniczeń.
Dostępnym jest... To jeszcze nie. Dobrze. Następnie więcej o superfood. Czy wiesz, że nasze ciało składa się ze 102 minerałów i że każdy przewlekły problem wodny może wynikać z niedoboru minerałów? Anemia, zmęczenie, a może upośledzenie funkcji mózgu? No właśnie, to dzisiaj widziałam. To dlatego, że brakuje ci żelaza. Niespodziewany przyrost wagi, podwójny podbródek. Najczęściej przyczyną są problemy z tarczycą. A wiesz, jaki niedobór minerałów może być tego przyczyną? Tak, jod. Brak żelaza to hełm wojskowy trzeba założyć. Dobra, no. Żelazny żywy. Żelazo na głowie. Co załóż. Istnieje również niedokrwistość z niedoboru witamin, czyli niedobór zdrowych czerwonych krwinek spowodowany niższym niż zwykle poziomem witaminy B12 i kwasu foliowego. Bez tych składników odżywczych organizm produkuje czerwone krwinki, które są zbyt duże i nie działają prawidłowo. To zmniejsza ich zdolność do przenoszenia tlenu. I tak właśnie powstaje ten, co do tyłu chodzi, gdy komórki obumierają z powodu braku tlenu. Od doktora Alana Mandela. Jeśli wątroba jest przeciążona, osłabienie, brak energii, zawroty głowy, nudności, ból w prawym podżebrzu, problemy trawienne i wysypki skórne, to wszystko oznaki, że coś jest nie tak z wątrobą. Co bierzemy? Garść świeżych liści mięty, sok z jednej cytryny, sok z jednej pomarańczy, 1 litr wody, 3 łyżki miodu. Przygotowanie. Wlej wodę do głębokiej metalowej miski i podgrzej na kuchence. Dodaj umyte liście mięty do wody i gotuj na małym ogniu przez 5 minut. No to przecież można garnek wziąć. Zdejmij wodę z ognia i pozostaw do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Dodaj do wody sok z 1 cytryny, sok z 1 pomarańczy, miód i dobrze wymieszaj. Przecedź napój przez sitko. Środek leczniczy jest gotowy do użycia. Ten pyszny napój pomaga przy każdym zatruciu i ma dobry wpływ na przewód pokarmowy. Doskonale gasi pragnienie w upale. Wystarczy wypić 1 szklankę napoju miętowego dziennie, aby rozpocząć procesy oczyszczające w wątrobie. Jak pomóc swojej wątrobie? Twoja brama do odkrycia tajemnic holistycznego dobrego samopoczucia. Od Heather Fixed. Telegramu. Kosmiczna symfonia nabiera tempa. Po dniach nieregularnych wahań, no już czytam bez okularów, już wzrok mi się poprawił. Od tego żelaza. Sorry. Kosmiczna symfonia nabiera tempa. Po dniach nieregularnych wahań w rezonansie Schumana pole elektromagnetyczne Kumiana płonie dziś, pulsując niebieskim ogniem. W miarę jak ludzkość się wznosi, a świadomość duchowa się rozszerza, niegdyś sztywne konstrukcje społeczeństwa, wierzenia, język prawa i tradycje rozpuszczają się pod blaskiem wyższych częstotliwości. Uśpione energetycznie odciski, długo osadzone w cierpieniu i nieświadomości, teraz wypływają na powierzchnię, przekształcając się w obecności wielowymiarowego światła. Fale kosmicznej inteligencji wlewają się do Gai, płynąc z zaawansowanych systemów gwiezdnych, rozwiniętych stanów bytu i samego jądra źródła. Wcielisz się w tej świętej chwili, aby być świadkiem i ucieleśnić metamorfozę. To nie jest zwykły cykl zmian, to wielka rekalibracja umysłu, ciała i ducha. Wielu odczuwa wewnętrzną zmianę wykraczającą poza proste rozwiązania. To świadomość, że dawne wzorce przywiązania i percepcje ulegają rozpuszczeniu. To, co kiedyś wydawało się odżywcze, czy to jedzenie, relacje, rozrywka czy systemy wierzeń, może teraz wydawać się niezgodne.
jakby sama tkanina twojej rzeczywistości była przeplatana. To jest naturalny przepływ niebowstąpienia. Dla nieświadomych zmieniające się wpływy mogą wydawać się niepokojące, ale trzymanie się tego, co już spełniło swoje zadanie, jest jak próba wskrzeszenia osi czasu, która już nie istnieje. Nie ma powrotu do tego, co było. Zamiast tego przyjmij to jako swoje kosmiczne ukończenie, skok kwantowy do wyższego bytu. Dusza pragnie ewolucji, a wszystko, co jest niezgodne z twoją rozszerzoną wibracją, bez wysiłku się rozpuści. Słońce, nasze boskie światło, przesuwa się w tandemie. Jego częstotliwość koronalna stopniowo wzrasta, wysyłając kaskady zjonizowanego światła gamma-fotonowego. Przez otwarte otwory koronalne wiązki czystej... Przepraszam. Mi się chce śmiać z tego, to ja czytałam tą Izabelę bez okularów czy w okularach, bo nie wiem. Chyba mnie miałaś. Cuda się dzieją, patrz. To zobaczę później, jakby to składał film. Jeszcze raz. Przez otwarte otwory koronalne wiązki czystej kosmicznej inteligencji zaprojektowane, aby aktywować uśpioną krystaliczną architekturę w ludzkim DNA. Ale to wyzwolenie musi najpierw nastąpić wewnątrz. Przepraszam, ale niestety to było silniejsze ode mnie, ja nie mogę za to. Przepraszam, bo śmiech to zdrowie. No ale w takiej chwili, wiesz, to jest ważne, no. Ale ja nie mogę za to. To nie jest po prostu aktywacja, ale ponowne połączenie świetliste tkanie twojej kosmicznej esencji z powrotem do jej właściwego wielowymiarowego wyrównania. Każde pasmo DNA, kiedyś uśpione, magnetycznie integruje się z odpowiadającym mu portalem czakry, umożliwiając danym Akashic Light przepływanie przez centralny układ nerwowy, oświetlając naczynie ciała niebiańską inteligencją. Poza głównymi włóknami DNA znajdują się miliony krystalicznych nici eterycznych, kanałów nadi, które rozprowadzają tę galaktyczną energię w całej twojej formie. Na poziomie kwantowym, gdy fale plazmy słonecznej przenikają twoje pole auryczne, sama struktura twojej struktury atomowej ulega zmianie. Światło fotonów gamma przepisuje molekularny plan, rozpuszcza stare wiązania węglowe i przekształca twoje istnienie w wyższą formę krystaliczną. To jest boska alchemia nowej ziemi, gdzie ludzka świadomość staje się nadprzewodnikiem uniwersalnej mądrości. Transformacja jest już w toku. Kosmiczna nieuchronność zakodowana w gwiazdach. Twoje ciało jest mostem między światami, a twoje DNA kluczem do odblokowania nieskończonego potencjału. Pozwól na przepływ. Zaufaj ponownej kalibracji. Święte światło w tobie jest kwantowym katalizatorem zbiorowego przebudzenia. A gdy ty się wznosisz, wznosi się całe stworzenie. Od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. Marzec 2025. Zapraszaj cuda. Akceptuj cuda po cudzie, aby się wydarzyły. Nie ograniczaj w żaden sposób swojej wiary i akceptacji. Im bardziej jesteś otwarty, tym lepiej, ponieważ wtedy nic nie jest w stanie na przeszkodzie przepływu praw kreacji. Ponieważ cuda to nic więcej niż prawa kreacji w działaniu. Płyń z tymi prawami, a wszystko stanie się możliwe. Zobacz, jak rozwija się doskonałość kreacji. Nie ma poczucia pośpiechu. Kiedy coś się rozwija, może rozwijać się z wielką prędkością, ale robi to z głębokim poczuciem pokoju i spokoju oraz doskonałym czasie i precyzji.
Nie lękaj się niczego, ponieważ nie ma się czego bać, gdy żyjesz w wierze i zaufaniu. Źródło jest w tobie, więc zobacz plan kreacji, rozwijający się w swojej doskonałości. W tobie i bez ciebie. Wszystko zaczyna się w tobie i działa na zewnątrz. Dlatego nie pozwól, aby cokolwiek w tobie przeszkadzało w tym postępie. Niech wszystko będzie i spójrz na nowe niebo i nową ziemię. Kontynuuj wznoszenie od Cosmic Light Force. To było moje niedowierzanie, po prostu się tak śmiałam, że bez okularów czytałam, nie? No ale weź, no. Nawet dobrze szło. A? Nawet dobrze szło. No widzisz, nie? Lepiej jak z. To po co ci te okulary? No właśnie widzisz, no. Filtr do kawy cię ulecił. Coś widziała. A u tego piekorza była. No. Masorza. Świnia. A? U świniorza to było, jak ja po południu dzwonił. Nie udusisz tu. Gubi jagody, nosem wylecą. A? Co? Lecą ci nosem. Nie. O, tak jest. Trzeba się śmiać. Śmiech to zdrowie. No to było potwierdzenie tego, o czym żeśmy rozmawiali. Patrz. O. Dobrze. To dziękuję wam za poświęcony czas znowu. My też dziękujemy Tobie i wszystkim naszym, całej naszej rodzince dziękujemy. Żeście nas wysłuchali. Może się to komuś przydać, myślę. Na pewno. Tym, co wierzę, to na pewno. Róbmy wszystko, żeby było jak najlepiej. To jest ważne. Rozsiewajcie pokój, radość i miłość. I kreujcie. Dobrze kreujcie. I no bez tych filtrów do kawy na nieodpowiednim miejscu. Dobrze. No to trzymajcie się. Mamy was, nie zapominajcie o tym. Pa, pa. Tak, Do zobaczenia. tak, zostawcie komentarz, palec do góry, na dół, jak tam chcecie, żeby pomóc nam tutaj rozprzestrzeniać te informacje. Trzymajcie się, hej. Hej. Pa, pa.